Bardzo trudno we współczesnych czasach kupić samochód, na który nie wydacie zbyt dużo pieniędzy, ale jednocześnie będzie jakiś. Będzie przykuwał uwagę, jednocześnie wszyscy będą się za nim oglądali. Na szczęście są jeszcze takie auta. Nieliczne, ale są. I nawet Wy prosiliście, żebyśmy my je pokazali. Mimo że ma już parę lat na karku. Dzień doberek! Dziękuję, koniec! Kia Proceed GT. Zacznijmy od tego, że mamy wersję po liftingu. Samochód debiutował w 2017 albo 2018 roku i podczas tego liftingu trochę się zmieniło. Przede wszystkim mamy nowy znaczek Kia, który ma świadczyć o tym, że to już jest bardziej produkt taki europejski niż produkt koreański. Mamy nowy grill tutaj z czerwonymi wstawkami. Mamy nową dolną część zderzaka też z czerwonymi tego typu wstawkami. Wtedy była taka jedna pozioma linia, tutaj teraz są takie łezki po obu stronach. Swoją drogą chciałbym poznać człowieka, który skonfigurował to auto, że ma piękne sportowe czerwone dodatki w kilku miejscach jeszcze, a ktoś powiedział, żeby przykryć te czerwone sportowe dodatki, to zróbmy go z czerwonym lakierem. Idąc dalej, tu w zderzaku pojawił się taki wąs. Wąs co niejedną, są też nowe reflektory, wcześniej miały takie kosteczki lodu tutaj, które świeciły. Teraz to nie są kosteczki lodu, tylko to są takie 3 pazury. Jeden tu, drugi tu, trzeci tu. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Teraz widać? Widać, nie widać. Teraz widać? Raz, 2, 3. Nowe felgi dla wersji GT, 18-calowe w serii, żadnych innych nie zamówicie. Ten próg tutaj z czerwoną wstawką oczywiście w kolorze nadwozia, żeby go ładnie ukryć. I z tyłu też się nieco zmieniło, ponieważ mamy nowy zderzak, który też ma tutaj czerwone elementy oraz zmieniono też rury wydechowe, ponieważ teraz są okrągłe te końcówki wydechu, a w poprzednim GT, czyli tym przed faceliftingiem, były takie trapezoidalne, chyba tak to się mówi. Jest tam rura, druga rura też jest. Wszystko prawdziwe, tak jak być powinno. Takie sportowe, jakby ktoś zażynał małego pieska. Ale podczas jazdy w środku słychać to trochę lepiej, ponieważ jest tutaj głośniczek, który emituje taki sportowy dźwięk silnika. Zobaczcie na takie akcenciki, jak ta płetwa tutaj. Albo na takie, jak ta listwa świetlna poprowadzona po całej szerokości klapy. I to naprawdę świeci i to nie jest fejkiem. Z tej strony jest to zdecydowanie najciekawszy samochód i to właśnie dzięki temu tyłowi cieszył się takim wielkim powodzeniem, ponieważ w dosyć sportowym nadwoziu, bo to jest shooting brake, tak to się nazywa, macie prawie 600 litrów bagażnika. 594 dokładnie. Pierwsza rzecz, dzięki temu, że to nie kombi, tylko ma ten opadający dach, to zobaczcie, stoję przy samym zderzaku, a nie uderzam głową w klapę. Te 592 litry są wymierzone razem z tymi wszystkimi pojemnikami. Można to sobie wszystko, na szczęście, przynajmniej z tej strony, wymontować i dostać się nie wiem gdzie i po co to jest i co to jest. Zestaw naprawczy, bo nie ma tutaj koła. Więc z dwojga złego to wolałbym chyba mieć tutaj troszkę głębszy ten bagażnik. Zobaczcie, nawet tam jest jeszcze pojemniczek. Tu jeszcze też jest? Jop, ty. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 różnych przegródek. Do tego dostajecie oparcia tylnej kanapy, które składają się za pociągnięciem jednego przycisku i już macie płaściutko. Jak zdejmiecie sobie roletkę, to teraz macie tutaj 1550 litrów pojemności. Roletkę możecie sobie schować tutaj. Nie lata, bo to jest jej miejsce przypisane. Zobaczcie, jak to jest tutaj wykończone. Wreszcie nie ma tutaj takiego plastiku, jak się zdarza jeszcze w segmencie C, tylko jest już bardzo przyjemna wykładzina z jednej i z drugiej strony. Plus tego bagażnika jest też taki, że jest mega regularny. Ale przez fakt, że mamy duży bagażnik i że mamy opadający dach w kierunku tyłu, najpierw zobaczmy z przodu, czy mam wygodną pozycję za kierą. Tak jest. I to jest największy mankament Proceeda. Jeżeli zamierzacie wozić z tyłu dorosłych, to lepiej obetnijcie im nóżki i skróćcie ich o głowę. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, ponieważ nie ma tu ani miejsca specjalnie dużo na nogi dla takich facetów jak ja. W dodatku nie wchodzą pod fotel pełne nogi, tylko tam już się wadzi. No a największy dramat odbywa się tutaj nad głową, bo tu jest po prostu za mało miejsca. Do 1,70
1,70 m. Jeżeli macie nawet dzieci już powyżej 1,70 m, no to może być eine kleine problem. Podłokietnik jest. W wersji po liftingu pojawiło się też wreszcie gniazdo USB, jedno do ładowania urządzeń typu smartfon tudzież tablet. Za dopłatą paru tysięcy złotych można mieć pakiet, w skład którego wchodzi kanapa, która jest składana w proporcjach 40, 20, 40. I teraz chciałbym Wam pokazać to, jak to się robi, tak? Tu tak. A, jest, o! Proszę bardzo. I można sobie przewieźć dłuższe przedmioty. Tu pasażer, jak jest troszkę do przodu, bardziej przesunięty, no to już mam zdecydowanie więcej miejsca na nogi, natomiast nad głową dalej tak samo. Kanapa jest nisko osadzona, co doskonale widać tutaj, jak mam zgięte kolana. Więc zdecydowanie jest to kanapa do przewożenia dzieciaków. I to bardziej takich dzieciaków niż nastolatków. Co więcej, jeżeli mierzycie powyżej 1,80 m, no może 1,85 m, to broń Was też, Panie Boże, przed zamawianiem do Prosida szklanego dachu. Zobaczcie dlaczego. Nie to, że troszkę ogranicza przestrzeń nad głową. On jej w chuj zabiera. W związku z czym, to jest moja wygodna pozycja za kierownicą, tak powinienem jechać. Ale nie mogę, więc muszę sobie, tak to ustawić. On naprawdę zabiera mnóstwo miejsca. Zobaczcie. Grubość tego wszystkiego tutaj. To nie jest centymetr czy dwa, to będzie dobre 5 centymetrów zabranej powierzchni. A szkoda, ponieważ sam dach jest gigantyczny, zobaczcie, i jeszcze na jak daleko się odchyla. I wygląda to z zewnątrz bardzo fajnie. Ale naprawdę, jeżeli jesteście wyżsi niż 1,80 m, 1,85 m, to sobie go po prostu darujcie. Zmiany podczas faceliftingu. Tutaj, w tym miejscu wcześniej był taki stalowy panel, teraz jest zrobiony ten panel z takiego fortepianu, które łatwo porysować. Zmienił się układ klawiszy na kierownicy. Ten był tutaj, ten był tu, ten tu, ten tu, ten tu, ten tu, a ten tutaj. A teraz jest wszystko odwrotnie. Ten ekran, czyli ten ponad 10-calowy, był już w wersji przed liftingiem w tym roczniku modelowym 2021. Teraz jest taki sam. Ma oczywiście już wszystkie funkcje internetowe, multimedialne, online'owe. Podoba mi się to, że pozostał tutaj manualny, z przyciskami i pokrętłami panel klimatyzacji. Wszystko jest czytelne, tak jak na kije przystało. Już nieraz ją testowaliśmy i za każdym razem powtarzaliśmy, że to, co nam się podoba, to, że nie zrezygnowano tutaj z fizycznych przycisków na rzecz ekranów i to super działa. Nawet w najnowszej EV6 możecie sobie kliknąć tutaj i obejrzeć nasz test tego elektryka Kii. Jedyna uwaga to do wyświetlaczy temperatury, ponieważ po pierwsze już widać po nich upływ czasu, a po drugie, co gorsza, są niewyraźne w ostrym słońcu. Dzisiaj jest pochmurno, no to jeszcze je widać, ale generalnie słabiutko świecą, chyba że możemy tutaj... możemy je rozjaśnić trochę. Proszę bardzo. Mamy ładowarkę indukcyjną. Tutaj mamy wejście USB, tutaj jedno. Tutaj mamy wejście USB drugie. Mamy tutaj też wejście na zapalniczkę. Są cup holdery z bardzo przyjemną zasłonką, żeby nie było ich widać. Jest podłokietnik, niezbyt duży oraz nie ma wszechstronnej regulacji, ale jak tu położę łapę, no to jeszcze jestem w stanie tymi dwoma paluszkami przytrzymać sobie kierownicę. Schowek jest dla pasażera, natomiast zwróćcie uwagę na wykonanie. To jest prawdziwe przeszycie, a nie jakieś fejkowe, chociaż to nie jest skóra oczywiście. Tu zobaczcie, jak to jest miękkie. Dopiero tu, w tym miejscu zaczyna się twardo robić, ale i tak jest to porządny plastik. Tu nic nie ma prawa latać, trzeszczeć, obracać się, przesuwać się, pukać, stukać. Zobaczcie na boczki drzwi, jak wyglądają. To srebrne wszystko jest plastikiem polakierowanym, ale świetnej jakości. Na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia od aluminium albo od stali. Tutaj wstawka z tego fortepianu całego. Tu dopiero pojawia się taki plastik. Nawet te fotele, patrzcie, długie, mimo że nie mają regulowanego podparcia pod uda, to są długie te siedziska, zobaczcie, to nie są siedziska, jak często bywało w koreańskich albo japońskich autach, że króciutkie takie, że dla 12-latków, tylko długie siedzisko, fajne podparcie boczne, perforowana ta skóra tutaj na bokach, znowu czerwone, fajne sportowe akcenty. Tu nawet, to wyłożone miękkim materiałem, żeby Wam się nie porysowały okularki. Natomiast liftingu żadnego nie przeszło to, co pod maską, czyli mamy nadal przede wszystkim patyk do podpierania maski, a po drugie
Turbo GDI, czyli słynny silnik 1.6 TGDI, który ma całe 204 konie mechaniczne oraz 275 Nm. I całość pożeniono tylko z jedną skrzynią. Nie ma tutaj manuala, nawet opcjonalnie jest tylko automat DCT-7, czyli 7-biegowa, dwusprzęgłowa skrzynia produkcji koreańskiej. I ma robić setkę w 7,5 sekundy i ma to jeździć maksymalnie 225 km na godzinę. Całkiem sympatyczne dane, sami przyznacie, jeżeli chodzi o samochód, który tak wygląda. A, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, że w ramach liftingu zmieniono tutaj te zegary, czyli cyfrowe. One mają 12 cali i przed liftingiem też miały 12 cali, ale teraz wprowadzono nową graficzkę, znaczy zmienioną graficzkę. Jak sobie wejdę, proszę, zestaw wskaźników, wybierz motyw i zobaczcie, można mieć klasyczne zegary, można mieć klasyczne inaczej, klasyczne jeszcze inaczej i sportowe. I taką ładną graficzkę z Kią Ceed tutaj po środku, która jedzie. I nawet między liniami widać, że jedzie. I tam jest miasto, tu jest inne miasto, tam są góry, tu jest łąka. I ponoć ta grafika reaguje nawet na zmiany pogodowe, to znaczy jak zaczyna padać, to pokazuje deszcz, a jak zaczyna śnieżyć, to pokazuje śnieg. Aż mi się nie chce w to wierzyć. Natomiast z rzeczy lekko irytujących, to ja wiem, że mamy tutaj do czynienia z wersją GT. Ale kurde, nawet w komforcie ten tłumik tam z tyłu, przy ruszaniu i przy wolnych obrotach, przy niskich obrotach, wydaje z siebie takie dźwięki, jakby ktoś dmuchał w pustą puszkę po jakimś napoju. Brrr. Cały czas go słyszycie. Silnika nie słychać w ogóle, natomiast z tyłu jest ten tłumik słyszalny mocno, a jak weźmiecie w sport, nie jest to dźwięk przyjemny dla ucha. I próbowałem już tutaj znaleźć w menu jakąś pozycję pod tytułem wyłącz tłumik, ale nic takiego nie znalazłem. Na szczęście ten dźwięk i ten hałas zanika, jak już jedziecie stabilną prędkością. Na przykład teraz 55-60 na godzinę i już go tak nie słychać. Słychać go w momencie, kiedy nabieracie prędkości i to samo tyczy się autostrady czy jazdy ekspresówką. W momencie, kiedy jedziecie już szybciej na jednym stałym biegu, to ten dźwięk milknie, czyli ten głośnik tak jakby działał w momencie, kiedy przyspieszacie. Jeżeli chodzi o same multimedia, to tak, mogą mieć bezprzewodowego Apple CarPlaya i Android Auto, ale tylko w wersji bez nawigacji. Ale jako, że w standardzie dostajecie tutaj nawigację, no to już macie też Apple CarPlaya i Android Auto, ale tylko po kablu. Jeżeli chodzi o tryby jazdy, to nie ma tutaj, tak jak czasami się zdarza w niektórych autach, Eco, Sreco, Comfort, Comfort Plus, Comfort Minus, Sport Plus, Sport Plus Plus Plus. Plus są tylko dwa tryby. Jeden normalny, jak wsiadacie do auta, a to jak sobie wciśniecie, to tutaj się zapala kontrolka Sport. Od razu słychać, że skrzynia sobie redukuje jeden bieg i wtedy jest żwawier. I wyłączacie i macie tryb po prostu Comfort. Nie ma tutaj też żadnego mild hybrida, czyli żadnej 48V instalacji. Nie ma trybu żeglowania, więc wszystko jest tak, jak być powinno w samochodzie, w którym w nazwie ma literki G i T. Jedyna zwłoka to jest ta wynikająca z tego, że żeby samochód szybciej pojechał do przodu, to musi zredukować bieg. Wciskam, mija sekunda, półtorej i on dopiero zaczyna jechać w trybie komfort. Jak wezmę sport i on sobie zredukuje ten bieg od razu, to nawet tego nie trzeba, tylko naciskacie gaz i jedzie. Odpuszczam mu gaz, nie redukuje bez sensu, znaczy nie wrzuca biegu wyżej bez sensu, tylko przyspiesza, po to, żebym jak znowu położę mu nogę na gazie, to żeby znowu mógł odjechać. Natomiast sama skrzynia, zdarzają jej się momenty zawahania, tak bym powiedział. Owszem, bardzo szybko zmienia biegi. Niestety, znowu działanie tej skrzyni psuje ten dźwięk tego wydechu. Ten głośniczek, który tam jest, inne dźwięki z siebie wydaje niż te, jakie towarzyszą klasycznej zmianie biegów i silnikowi. Nie masz takiego wrażenia? Nie? O, zobaczcie, tu jest spalanie z przejechanych 6000 km średnie. 7,7 litra w aucie, które ma 204 konie i jest w rękach dziennikarzy, czyli nie wszyscy go oszczędzali. Uwaga, hamowanie silny! Ale zamielił! Co on tak po tych rondach jeździ? Co on myśli, że to karuzela, kurwa? Chyba zgubiliśmy naszych operatorów. Poza tym, że nie mam miejsca nad głową tutaj, o, tak to wygląda, taka jest prawda, to sama pozycja za kierownicą jest świetna. Bardzo szeroka regulacja i wzdłużna, i pionowa tej kierownicy. Zobaczcie, jak tutaj boczek mnie
z jednej strony pięknie otula, z drugiej mnie nie upija. Samo dotyczy tych boczków tutaj. Sam fotel nie jest przesadnie miękki, nie jest też zbyt twardy. No i tak na co dzień, gdyby nie ten wydech, to miałbym doświadczenie jeżdżenia normalną Kiją Ceed czy tam ProSeed z silniczkiem o pojemności 1,5 litra. Natomiast to, czym chwali się Kia, to że ProSeed, ten 204 konie mechaniczne, ten GT, potrafi zrobić setkę w 7,5 sekundy. A to naprawdę bardzo dobry czas, ocierający się o czas dla hot hatchy. No może sekundę gorszy niż samochody takie jak Focus ST na przykład. Możecie jego test sobie obejrzeć tutaj. Tylko był z manualem i chyba nawet 7,5 sekundy nie udało nam się w nim wykrzesać. Alright, tryb sport. Nie będziemy kontroli trakcji wyłączali, ponieważ jest dosyć ślisko. No może tak, kontrola trakcji, a ciekawe, czy można wyłączyć w ogóle kontrolę stabilizacji toru jazdy. Oczywiście, regulacja siły napędowej i stateczności wyłączone, czyli można przytrzymać sobie fizyczny przycisk, nie trzeba wchodzić do menu, podmenu. Nadal do tego służy przycisk. Ale zamielił! No co za dźwięki tu dobiegają, Mychuszu, no! Na mokrej nawierzchni, gdzie zamielił kołami, 7,68. Proszę bardzo. Bez trudu jest do zrobienia czas na poziomie 7,5 sekundy. Spróbujemy to zrobić z silnym na pokładzie, mimo że mamy wersję dopasioną, bo nawet ze szklanym dachem, który swoje waży. Ja pierdzielę! 8,1, troszkę gorzej. To jeszcze spróbujemy to zrobić z tą kontrolą traction. 8,1. Ośka to Ośka. Mamusię oszukasz, tatusia oszukasz, ale Ośki nie oszukasz. 7,57. 7,5 podaje fabryka. I znowu nam trochę zamienił kołami. Powiem Wam szczerze, będzie sucho i zrobi 7,273 bez najmniejszego problemu. Myślę, że nawet zbliży się do 7. Natomiast te dźwięki po prostu, jakie wówczas z siebie wydaje, to jest coś okropnego. Oprócz tego, że ten głośnik tam z tyłu przy tym wydechu gra, to jeszcze tutaj coś pierdzi, nie? I robi takie, wiesz, jakbyście wzięli kartkę papieru i... Tak to brzmi. Na szczęście, na pewno w serwisie jest możliwość wyłączenia tego. Albo może też być taka możliwość, że my silnym jesteśmy kretynami. Ustawienia. No przecież tutaj byłem już, mordo. Jazda komfortowa. Punkt wydania ostrzeżenia normalnie. Poziom światła. Ostrzeżenie o pasażerach z tyłu. O, to jest fajne. Jeśli doszło do uprzedniego otwarcia bądź zamknięcia tylnych drzwi auta, wówczas kierowca otrzyma przed jego opuszczeniem komunikat skontrolowania, czy aby ktoś lub coś nie znajduje się na tylnych fotelach. No, na przykład ja kiedyś zapomniałem dzieci wysadzić z samochodu, zamknąłem i całą noc spały w garażu. To też nie. Naprowadzanie ogólne, moje dane. O, teraz przynajmniej, no w komforcie to normalnie brzmi, no. W komforcie normalnie przyspieszam i nie słyszę żadnego świszczenia, buczenia, pierdzenia i nie wiadomo czego, no nie? A zobaczymy w takim razie, jaki będzie miała wynik od 0 do 100 w komforcie. Teraz 7,86. Zrobiłbym 7,5. W dodatku to auto naprawdę fajnie skręca. Ma tak sztywniejsze zawieszenie i to doskonale czujecie, jak jedziecie na troszkę nierówniejszych drogach. Jest kompletnie inne niż w normalnym Ceedzie. Usztywniono je. Na tym trochę ucierpiał komfort, ale nie też tak, żeby Wam, nie wiem, kręgi łamało to zawieszenie. Nie, bo to nie jest poziom na przykład, nie wiem, Renault Megane Trophy RS, gdzie w ogóle zastąpiono sprężyny betonowymi filarami. Nie, nadal jest względnie komfortowo. Natomiast układ kierowniczy, mimo że jest elektrycznie wspomagany, to kompletnie tego na kole kierownicy nie czujecie, ponieważ jest bardzo przyjemny, wręcz jak hydrauliczny. Tak działa i zobaczcie, jaką ma czułość. Dosłownie każde drgnięcie kierownicy i wiecie, czujecie, co dzieje się z przednimi kołami, ale to nie jest takie nerwowe. To jest bardzo w stylu BMW. I nie bez kozery o tym mówię, ponieważ koleś, który kiedyś, dawno temu stroił wszystkie M-ki, nazywa się Birman i dopracowywał w nich zawieszenie i układy kierownicze, od paru lat zajmuje się i nadzoruje strojenie
zawieszeń i układów kierowniczych w kijach. To on odpowiada za to, jak one jeżdżą i naprawdę jest to czuć. Nie tylko w Stingerze, którego już testowaliśmy, tu możecie sobie ten film zobaczyć, ale też dokładnie w tej Kii Proceed. No aż silnemu się niedobrze zaraz zrobi. Dobra, to teraz resetuję sobie zużycie paliwa i wskakuję sobie na tempomacik. To muszę tu przytrzymać, żeby włączyć asystentów. O. A przy okazji faceliftingu też zmieniono wszystkie systemy bezpieczeństwa, to znaczy uaktualniono je. Wprowadzono tutaj modyfikacje, dzięki czemu pojawił się asystent jazdy autostradowej, czyli puszczam sobie wszystko, tak jak tutaj, i wchodzi mi pięknie nawet w zakręty, utrzymuje równiutko pomiędzy pasem ruchu, oczywiście też hamuje, oczywiście też przyspiesza, nie pozwoli mi zmienić pasa ruchu w momencie, kiedy widzi inny samochód w martwym polu. No, teraz sobie przyspieszy. Proszę bardzo. Do tego pojawiły się dodatkowe systemy, na przykład ostrzeżenie o ruchu poprzecznym podczas cofania, czyli cofacie na przykład na miejscu parkingowym i jak chcecie, jak nadjeżdża samochód albo z prawej, albo z lewej strony, to automatycznie Proceed zahamuje. Teraz każe mi trzymać dłonie na kierownicy, nie zrobię tego i ciekaw jestem, czy będzie to działało tak jak w Sorento, czyli wyłączył mi asystenta tego autostradowego, ale nadal hamował, nadal przyspieszał. Trzymaj dłonie na kierownicy. Uja, to już dobre 20 sekund, tak. Słuchajcie, i alarmuje cały czas i wizualnie, i piszczeniem. Dopiero teraz wyłączył asystenta podążania pasem ruchu, ale aktywny tempomat nadal działa. Nadal zjeżdżam do prawej linii, a on mnie wypycha na środek pasa, żebym nie zjechał. Czyli nadal czuwają te najważniejsze systemy. Aktywny tempomat, zachowujący odległość i ewentualnie hamujący, oraz nie asystent pasa ruchu, ale czujnik pasa ruchu, który nie pozwala mi przekroczyć ani prawej, ani lewej linii. Działanie naprawdę in plus. I zobaczcie, drugi plus to jak wygląda zużycie paliwa. Stała jazda 120 na godzinę. Jedno było hamowanie i potem przyspieszenie znowu do tej prędkości. I zobaczcie, 6,3 litra w samochodzie, który ma 204 konie mechaniczne. 6,2 teraz. Cały czas z górki jedziemy, czy co? Ale z doświadczenia naprawdę wiem, że tyle potrafi spalić ten samochód. Około 6-7 litrów. Jak macie jazdę mieszaną, tutaj trochę miasta, tu trasa, jak gdzieś tam mocniej przyciśniecie, i tak mieścicie się w 8 litrach. W samochodzie, który robi setkę w 7,5 sekundy, potrafi jechać 225 na godzinę. No nie mam w ogóle uwag ani pytań. Oczywiście jak go zaczniecie pałować na prawo i na lewo, to i dyszkę siorbnie bez najmniejszego problemu. I będzie pozamiatane. Ale przy takim spalaniu, jak się uprzecie i będziecie jechali z rodziną o tak stabilnie przy tych 120, to przejedziecie 600, 700, 800 km, nie zajeżdżając na stację benzynową. 6,1 teraz. Zacznijmy od wad. Nie jest to samochód dla wysokich, jak widać, kierowców, a tym bardziej wysokich pasażerów tylnej kanapy. Chyba że nie macie tutaj tego dachu szklanego, no to powiedzmy, że chłop tutaj wejdzie z przodu. Druga wada, dźwięk tego silnika, a raczej ten sztuczny dźwięk wydobywający się z tego sztucznego głośnika, który kompletnie psuje cały efekt tego, jak ten samochód jeździ. Natomiast świetny silnik, bardzo oszczędny, co było widać, a jednocześnie bardzo spontaniczny. Nie skażony żadnymi mild hybrydami, żadnymi systemami żeglowania, tylko po prostu taki, jak powinien być w usportowionym samochodzie. Rewelacyjne wykonanie. Bardzo mi się podoba ergonomia, a przede wszystkim jest to auto, które inaczej wygląda. Naprawdę inaczej wygląda. A kolejny, chyba największy plus w przypadku tego samochodu to cena, bo 204 konie ze skrzynią automatyczną, z automatyczną klimatyzacją, ze wszystkimi tymi fotelami, tymi czerwonymi przeszyciami, tymi akcencikami zewnętrznymi, kosztują Was 128 tysięcy złotych. Dokupujecie sobie pakiet technologiczny za 4 tysiące złotych, na który składają się te zegary, indukcyjna ładowarka i coś tam jeszcze. I macie kompletny wóz za 130 parę tysięcy złotych. A jak chcecie, to jeszcze za 4 czy tam 5 koła możecie sobie dokupić te wszystkie systemy bezpieczeństwa. Ale wierzcie mi, że to auto daje tyle frajdy z prowadzenia, szczególnie po zakrętach, że ten pakiet systemów bezpieczeństwa możecie sobie darować, ponieważ i tak będziecie w tym aucie skupieni na jeździe.